Cześć, tu Valencianistas z AppGalery z Państwa 106. Chcę Wam dziś pokazać najlepszą walkę o stolicę, jaką kiedykolwiek widziałem. Ale najpierw krótka informacja. Dla tych, którzy dopiero teraz zastanawiają się, czy warto zagrać w grę, jaką jest State of Survival, zdecydowanie warto. Ilość nowo poznanych ludzi, czas spędzony na wspólnych rozmowach, czat głosowy podczas ważniejszych wydarzeń, czy w końcu wojny, afery i dramaty przeżywane wspólnie z innymi, to na pewno coś, co dodaje tej grze pikanterii i sprawia, że ta gra staje się dla mnie numerem 1 wśród gier mobilnych. A tym, którzy chcieliby ściągnąć grę na swój telefon, polecam link w opisie filmu i komentarzu. To link do sklepu AppGalery, z którego ściągniecie grę i będziecie mogli również uczestniczyć w różnorakich kampaniach promocyjnych, zdobywać zniżki, kupony do gry, czy prawdziwe nagrody jak słuchawki czy tablety. Wracając do naszego ukochanego State 106. Nie jestem pewien, czy to było zamierzone, czy wypłynęło z potrzeby chwili, a może po prostu zainteresowanie wewnętrzną walką o stolicę spadło do zera, ale tej soboty, po tym jak weszliśmy do środka stolicy, zostaliśmy tam nietrapieni poważniejszymi atakami. Zabawa trzech największych sojuszów państwa 106 skupiła się na wieżach. Zarówno International, jak i Family of Nations oraz oczywiście Art of Death atakowały się wyłącznie w 4 wieżach. A były to rajdy ustalane z taką częstotliwością, że nawet najbardziej leniwi musieli się sporo natrudzić, żeby otworzyć biuro werbunkowe. Tak więc po 52 minutach mieliśmy stolicę przez 52 minuty. Tego dnia przeżyłem również swoją pierwszą 5-krotną defensywę. To znaczy obroniliśmy doskonale skoordynowane 5 rajdów na wieżę. Co prawda nie były to rajdy najsilniejszych graczy, ale liczy się sam fakt, prawda? Wraz z biegiem czasu skracał się czas trwania wydarzenia państwowego. Niektórzy mogliby powiedzieć, że to niesprawiedliwe, bo część graczy z różnych stron świata nie mogło się pojawić na walce i przegapiło. No właśnie, co przegapiło? Zabawę? Raczej nie. Państwo 106 pokazało 2 tygodnie temu, że potrafi bawić się razem podczas fazy wojennej State vs State. A więc w tę sobotę jako całe państwo pokazaliśmy, że chcemy odbębnić swoje i wrócić do swoich rodzin i codziennych obowiązków. Są zdecydowanie lepsze i zabawniejsze rzeczy do roboty niż poświęcanie sobotniego czasu na wzajemne wbijanie sobie szpilek. W czasie, kiedy sojusze objętych fuzją państw walczyły o każdą minutę w stolicy, State 106 dopijał kawę, był w trakcie wycieczki rowerowej, robił zakupy czy odwiedzał znajomych i rodzinę. A biorąc pod uwagę mnogość wydarzeń, jakie serwują nam ostatnio deweloperzy, to taki jeden dzień oddechu na pewno pozwoli zregenerować nasze palce i baterie w naszych telefonach. Jak możecie zauważyć, mimo dość dobrej prezentacji większości liderów rajdów z poszczególnych sojuszów ze ścisłego top, rajdy na stolicę były organizowane przez słabsze sojusze i były one bardzo sporadyczne. W ten sposób państwo 106 może poszczycić się rozwiązaniem, którego nie widziałem nigdy wcześniej w żadnym, nawet najstarszym państwie w State of Survival. Czy znasz inne państwo, które zakończyło Capital Clash po 4 godzinach i 12 sekundach? Myślę, że nawet wśród najbardziej martwych lub też najbardziej przyjaznych dla siebie państw taki wynik jest czymś wyjątkowym. Jestem pewien, że tym krokiem idziemy na rekord, jeżeli chodzi o najszybciej skończoną walkę o stolicę. A jaki jest Wasz najszybszy czas, w którym zakończyliście walkę o fotel gubernatora? Napiszcie o tym w komentarzu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!